Zaparkowałem sobie jeszcze we Francji z tego względu, że obawiam się, że w Monako nie znajdę miejsca parkingowego, a jeżeli znajdę, to prawie na bank nie za darmo, więc zostawiam autko jeszcze we Francji, bo tu mam za frigo i gitara i lecimy na Monako. No to witam Państwa w Monako, jednym z najdroższych i najbogatszych państw świata. Kraju, który doskonale wie, że luksusowa rozrywka to jest doskonały zarobek. Ja bym chciał, żeby po obejrzeniu tego odcinka Monako kojarzyło Wam się co najmniej z 4 rzeczami. Rodzina Grimaldich, wyścigi samochodowe, hazard i rozrywka. The great day approaches at last when Grace Kelly of Philadelphia, USA will become the bride of Rainier, Prince of Monaco. Rodzina Grimaldich to była zwykła rycerska rodzina pochodząca z Genui, której protoplasta wsławił się w XII wieku w trakcie wypraw krzyżowych. Gdy wrócił do swojego miasta, do Genui, w zamian za zasługi zaczął obejmować bardzo ważne stanowiska w mieście i w ten sposób bardzo szybko zaczął się bogacić. Jego potomkowie kontynuowali pomnażanie majątku, prowadząc handel w basenie Morza Śródziemnego. I już w XIII wieku rodzina Grimaldich była najbardziej wpływową rodziną w potężnej w tamtych czasach Genui. Był to też okres, kiedy Genuą wstrząsały konflikty pomiędzy zwolennikami władzy papieskiej a cesarskiej. Grimaldi poparli papieża i wypędzili z Genui zwolenników cesarskiej władzy, którzy ukryli się na zamku w Monako. Niedługo potem ufortyfikowali oni zamek w Monako i zaczęli zagrażać Genui. Z tego powodu Francesco Grimaldi ruszył, żeby ten zamek odbić. I mu się to udało. Według legendy wyruszył on razem ze swoim kuzynem, gdzie przebrani za mnichów oszukali oni strażników i weszli do zamku, a następnie tych strażników pozabijali, wpuścili wojsko genuańskie i odbili zamek. Od tego czasu Monako cały czas broni swojej niezależności i niepodległości z różnym skutkiem, ale generalnie jak widać dość im to wychodzi. Głównie wychodzi im to dzięki temu, że zawierają sojusze ze znacznie silniejszymi od siebie, w szczególności z Francją, choć tam gdzieś tam chyba po drodze mieli jeszcze jakiś tam sojusz z Hiszpanią. W XVII wieku głowa rodu Grimaldich otrzymała tytuł książęcy. Monako stało się w końcu księstwem i jest nim zresztą do dzisiaj. Teraz bardzo mocno niepodległością Monako wstrząsnął XIX wiek i wiosna ludów, ponieważ musicie wiedzieć, że Monako kiedyś obejmowało znacznie większe tereny. Obejmowało także tereny wiejskie, gdzie kwitło rolnictwo i to głównie z tego utrzymywało się kiedyś tam Monako. I właśnie w trakcie wiosny ludów te wszystkie jej tereny się zbuntowały i odłączyły się od księstwa, włączając się do Francji. Monako utraciło wtedy oczywiście około 80% swoich terenów i zdecydowaną większość ludności i stanęło przed olbrzymim problemem gospodarczym, no bo praktycznie całe księstwo zaczęło obejmować tylko jakieś 1,5 kilometra kwadratowego zwykłego miasta. Nie było tutaj żadnego rolnictwa, żadnego przemysłu, nic. I z czego takie państwo ma się utrzymywać? I wtedy książę, chyba Rainier, wpadł na genialny pomysł: rozkręćmy tutaj stolicę hazardu. Ale o tym opowiem za chwilę, bo jeszcze chcę o jednej postaci opowiedzieć w międzyczasie, także musicie się chwilę wstrzymać. Tą postacią, o której chciałbym Wam opowiedzieć, która jest niezwykle ważna dla Monakijczyków, jest oczywiście Grace Kelly. Grace Kelly to była oczywiście aktorka piękna, miła, delikatna, która zdobyła sławę głównie występując w filmach Hitchcocka. Jej ojciec był mistrzem olimpijskim w wioślarstwie, w młodości dorobił się małej fortuny, więc Grace Kelly dorastała w bogactwie. Z tym, że nie była ona rozpuszczona, ponieważ jej rodzice przykładali bardzo dużą wagę do wychowania i Grace chodziła do katolickiej szkoły i generalnie za młodu była bardzo surowo traktowana. W 1954 roku wyjechała ona na festiwal filmowy do Cannes, gdzie ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić jej zdjęcia w ogrodach królewskich w Monako. Tam też poznała księcia Rainiera III, któremu od razu się spodobała. Spodobała się oczywiście nie tylko ze względu na wygląd, ale także ze względu na charakter, bo ładna buzia to nie wszystko, wiem to akurat z autopsji. Książę po jej powrocie do Stanów Zjednoczonych zaczął wypisywać do niej listy. Grace go totalnie olewała, twierdząc, że co tam taki crazy książę, na pewno nie traktuje jej poważnie. No ale w końcu odpisała. No i potem poszło już szybko. Książę pojechał do Stanów Zjednoczonych, oświadczył się, przy czym zrobił to dopiero za 3. podejściem, bo za 2 pierwszymi stchórzył. Ślub był gigantycznym wydarzeniem pełnym przepychu. W rodzinie Kelly postawiono bardzo twarde warunki. Musieli oni po pierwsze sfinansować część wesela, a po drugie zgodzić się, że wszystkie ewentualne dzieci zostaną w Monako. Grace jako księżna była fantastyczna. Bardzo opiekowała się swoim księstwem, bardzo dbała o lud, często wychodząc do ludu.
bardzo rozwijała księstwo kulturalnie i zdobyła sobie olbrzymi szacunek i uwielbienie. Zginęła w wypadku samochodowym, jej samochód spadł w przepaść, a na jej pogrzebie była księżna Diana, która kilkanaście lat później również zginęła w wypadku samochodowym. Dodam jeszcze tylko, że w Monako jest specjalna ścieżka poświęcona Grace Kelly, gdzie prezentowane są różne wydarzenia z jej życia. Boże święty, bym zapomniał jeszcze o jednej ważnej rzeczy wspomnieć. Czemu w ogóle się tak wydarzyło, że ród Grimaldi przez tyle set lat bez przerwy rządzi Monakiem? Przecież rody prawda, panują, potem upadają, pojawiają się nowe rody, a Grimaldi cały czas rządzą. Jak to jest możliwe? Otóż w tutejszej rodzinie jest tak, że tron po umierającym władcy może przejąć oczywiście najstarszy syn, ale nie tylko. Rodzina Grimaldi wprowadziła pewną istotną różnicę. Otóż tutaj tron może objąć także córka, jeżeli tylko jej mąż zgodzi się przyjąć nazwisko Grimaldi i oczywiście wtrynić się do rodziny książęcej. Jak łatwo się domyśleć, zdarzają się jakieś tam protesty, ale raczej wszyscy się godzą. Ne dis rien, embrasse-moi quand tu voudras. Je suis bien, l'amour est à côté de toi. The greatest gamble in Monte Carlo today isn't at the casino, it's at the Grand Prix. The cars from all countries are mainly Lotus, Ferrari or Coopers. Monako to jachty oczywiście, ale nie tylko. Monako powinno się wam także kojarzyć z wyścigami samochodowymi. Skąd się wzięły wyścigi samochodowe? No cóż, na początku XX wieku książę stwierdził, że ma zbyt mało hajsu na swoje książęce zachcianki i stwierdził, że zorganizowanie wyścigu samochodowego przyciągnie turystów i kibiców, a także zwiększy prestiż jego księstwa. Więc w 1911 roku zorganizował pierwszy wyścig samochodowy, który przeszedł do historii pod nazwą Rajdu Monte Carlo. I jest to najstarszy rajd samochodowy organizowany do dzisiaj na świecie. Drugi w kolejce jest młodszy o 10 lat, rajd polski. Rajd Monte Carlo okazał się dla producentów samochodów doskonałą okazją do przetestowania swoich rozwiązań i zaprezentowania innowacji. Natomiast zwycięstwo w tym rajdzie dawało gigantyczny prestiż i, co bardzo ważne w biznesie, wiarygodność. Natomiast dla kierowcy był to przede wszystkim prestiż i sława. I do dziś praktycznie każdy kierowca rajdowy marzy o tym, żeby wygrać w rajdzie Monte Carlo. Trwają już przygotowania do Grand Prix Monaco, który zaczyna się bodajże za 3 tygodnie. Tam są trybuny, to jest chyba albo meta, albo start, sam nie wiem. W sumie bomba miejsce. Tu są trybuny, tam jest zaraz port. Ekstra. W trudnym gospodarczo okresie międzywojennym postawiono znowu na wyścigi samochodowe i zaczęto organizować Grand Prix Monaco. Pierwsze Grand Prix Monaco to było 100 okrążeń, 3180 km miało każde po uliczkach Monaco. Z czasem oczywiście Grand Prix Monaco przerodziło się w Grand Prix Formuły 1 i z racji tego, że jest to Grand Prix organizowane w Monaco, czyli miejscu stolicy wyścigów samochodowych, jest ono uznawane za jedno z najbardziej prestiżowych. Tutaj Kubica raz był drugi, a raz trzeci. Grand Prix Monaco jest także uznawane za jedno z najtrudniejszych z racji tego, że cały tor to są bardzo wąskie i kręte uliczki miasta. Z drugiej jednak strony w Grand Prix Monaco odnotowano tylko jeden przypadek śmiertelny, ale to może wynikać z tego, że po prostu ze względu na te uliczki ciężko się rozpędzić do jakichś straszliwie zawrotnych prędkości. Jak ktoś bardzo chce, to jeszcze dodam, że Grand Prix Monaco to jest jedyne Grand Prix, na które nie ma biletów wstępu. Wyścig można oglądać z okien hoteli. Oczywiście ceny są takie, że pożal się Boż. So sick that you're telling the truth and my hand is insanely strong. Yes. I mean, you don't have any strong hands. How can you have a strong hand? Like you lead, like never strong hand. So just fold and I can go to the bathroom. Cały hazard w Monaco związany jest z tylko jednym kasynem. Tym. Wszystko zaczęło się od wiosny ludów, kiedy Monako utraciło praktycznie wszystkie swoje ziemie i stanęło w obliczu gigantycznego kryzysu gospodarczego. Wtedy książę wpadł na genialny pomysł: zrobimy z Monako stolicę hazardu. A ponieważ wtedy we wszystkich praktycznie państwach Europy hazard był nielegalny, to jedyne kasyno, jakie zostało otwarte właśnie tu w Monako, sprawiło, że księstwo bardzo szybko stało się straszliwie bogate, bo zaczęli tutaj walić drzwiami i oknami ludzie spragnieni złota i pieniędzy. Ponieważ książę za bardzo się nie znał na rozkręcaniu hazardowego biznesu, to zadanie polecił
Nie pamiętam teraz kuma, ale ten człowiek chyba był Niemcem. No i ten koleś został zarządcą kasyna w Monte Carlo i zrobił z niego prawdziwą europejską kopalnię pieniędzy. W ogóle patrzcie, jakie samochody tu stoją. O kasynie zrobiło się bardzo głośno, gdy jeden z grających tutaj ludzi wygrał gigantyczną sumę pieniędzy. Nie pamiętam już teraz, ile to było, ale naprawdę gigantyczna suma pieniędzy. Niestety padły na niego dość spore podejrzenia, ponieważ po około 1,5 roku przybył tu ponownie i ponownie wygrał gigantyczną sumę pieniędzy. Nie wiadomo, jak to było naprawdę. Niektórzy uważają, że koleś po prostu oszukiwał i dlatego wygrywał, a niektórzy uważają, że był to bardzo sprytny zabieg marketingowy i że zarządca kasyna, ten człowiek, który miał tutaj rozkręcić ten biznes, po prostu dał mu wygrać, żeby inni ludzie zauważyli, że w Monako wygrywa się dużo. No i to też niewątpliwie sprawiło, że Monako stało się bardzo, bardzo popularnym miejscem nie tylko hazardu, ale i rozrywki. Dodam jeszcze tylko, że w kasynie w Monako można grać praktycznie we wszystko, z tym, że strefa dla takich, nazwijmy to, dżentelmeńskich gier, jak poker czy jakaś tam ruletka, jest zamknięta dla takich zwykłych zjadaczy chleba. Żeby tam wejść, trzeba być ubranym w garnitur. I'll go wherever you go, chase you through the streets of Monaco. I'll ride wherever you are. I trust the rivers lead me to your heart. No i właśnie, jedna z najpopularniejszych gier hazardowych, czyli ruletka, została wymyślona przez genialnych matematyków Blaise'a Pascala i Pierre'a Fermata. Oczywiście jej obecna wersja, ponieważ w ruletkę grano już w starożytności. W tej matematycznej wersji ruletka ma pola od 1 do 36, więc zarządca monakijskiego kasyna, który miał przecież tutaj zrobić duży biznes, dodał jeszcze, zdecydowanie zmniejszając tym szansę na wygraną i jednocześnie zdecydowanie zwiększając zyski kasyna. Co ciekawe, w monakijskim kasynie od początku jego istnienia nigdy nie pracował żaden Monakijczyk. To był jeden z warunków powstania tego kasyna, jakie postawił książę Monako, że żaden Monakijczyk nigdy nie może w tym kasynie pracować. I tak się dzieje do dzisiaj. A tak kasyno prezentuje się w środku. No nic, spróbujmy szczęścia. Nic, no byłem w środku, ale nie wiedzieć czemu nic nie wygrałem. Monako olbrzymie pieniądze robi przede wszystkim na rozrywce. Jest tutaj mnóstwo różnego rodzaju wydarzeń, różnych festiwali i tego typu atrakcji. W każdym z nich uczestniczy oczywiście rodzina książęca. Oprócz oczywiście rajdów samochodowych są tutaj także festiwal cyrkowy, festiwal programów telewizyjnych, Grand Prix Formuły 1, World Music Awards, festiwal pirotechniczny, Monaco Yacht Show i tak dalej i tym podobne. Oj, rację miał pan Tejrowski, że luksus musi lśnić. Na co komu taka łódka? Chociaż z drugiej strony, jakbym był milionerem, to bym sobie taką kupił. Zapytałem się jednego człowieka, co mogę sobie kupić w Monako, jak mam 1 000 000 euro. Odpowiedział, że za 1 000 000 euro to mogę sobie kupić co najwyżej kawalerkę. Natomiast jak tylko się wyjedzie z Monako i wjedzie do pierwszego francuskiego miasta, tam za 1 000 000 euro można już sobie kupić prawdziwą wielką willę. I tak też robi większość ludzi, którzy pracują w Monako. Pracują tutaj, zarabiają tutaj, a mieszkają sobie we Francji. I mieszkają sobie w willach, zamiast się cisnąć w małej kawalerce z psem i kotem. Powiem wam, że już jestem zmęczony tym łażeniem po Monako. Ciągle tylko góra, dół, ciągle tylko po schodach w tej i we w te. Och. Ej, w tym Monako co chwilę coś się remontuje. Co chwilę ktoś gdzieś napierdziela i coś albo budują, albo właśnie remontują. I wszędzie jest hałas. Strasznie hałaśliwe miasto. Ale głównie właśnie ze względu na to, że jest bardzo dużo samochodów i bardzo dużo remontów. Wbrew pozorom Monako bardzo mocno broni się przed imigrantami. Co prawda 80% mieszkańców tego kraju to są Włosi i Hiszpanie, ale uzyskać obywatelstwo monakijskie jest bardzo ciężko. Jest jeszcze coś, co przyciąga pieniądze do Monako. Bardzo niskie podatki i banki, które nie sprawdzają, skąd pochodzą pieniądze, które są do nich wpłacane. Jeszcze o tym nie wspominałem, ale w Monako jest pełno polskich turystów. Bardzo dużo. Jeszcze
Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale dla mnie od pewnego momentu takim troszkę hobby stało się szukanie Polaków w tych wszystkich krajach, które odwiedzam. I w tym momencie mam na liście odwiedzonych 29 państw i w każdym spotkałem Polaków. No dobra, powoli zawijam się z tego państwa. No nie ma tutaj dla mnie za bardzo co robić. Po należenie na plaży i kąpanie się w morzu jest za zimno. Na siedzenie w restauracji jest za drogo. A żeby siedzieć w kasynie to jakoś tak... szkoda mi pieniędzy. Więc generalnie się stąd zwijam. Monako... No ładne, nie? Ładne tak, żeby sobie właśnie posiedzieć i nic porobić. I nic poza tym. Dobra, zwijam się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!